Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z podsumowaniem lipca. Pokażę Wam, co tutaj się wyszywało, co przybyło, a czego nie dotknęłam w ogóle. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania. Myślę, że ten filmik mogę zacząć od statystyki. Zazwyczaj te statystyki są na samym końcu, ale teraz zapraszam Was do mojego hafciarskiego zeszytu. Tutaj jest strona przedstawiająca cały mój lipiec. Zapisywałam sobie po kolei tutaj ile krzyżyków, bo tutaj półkrzyżyki zamieniam na krzyżyki. Ile tych krzyżyków zrobiłam przez cały miesiąc. To był bardzo dobry miesiąc, to był mój najlepszy miesiąc w życiu i nigdy wcześniej nie zrobiłam tylu krzyżyków, co teraz. Jestem z siebie mega dumna. Zawsze mi się marzyło 20 000 i kiedy oglądałam inne dziewczyny na YouTubie i one tak pokazywały, że mam 20 000, to ja tak patrzyłam po prostu i patrzyłam i myślałam, że w życiu nie uda mi się tego osiągnąć. A jednak mi się udało, czyli jak się chce, to można, nawet przy dziecku można, więc jak widzicie mam 20 000, prawie 21, dokładnie 20 622,5. Już się pogubiłam się. Jak widzicie, nawet był dzień, gdzie w ogóle tutaj brakło mi skali. Musiałam wyjechać aż tutaj, bo zrobiłam 1756 krzyżyków. To też już jest rekordowy dzień. Tutaj powstała jeszcze jedna strona, o której chciałabym Wam opowiedzieć. Ją już widzieliście w innym filmiku. Ja tutaj sobie zapisywałam, co jakiego dnia wyszywałam. No i teraz, co się wyszywało w lipcu? W lipcu przede wszystkim wyszywał się zamek, który był wyszywany aż tyle dni. Zobaczcie, to wszystko niebieskie to jest zamek. On był wyszywany jeszcze miesiąc wcześniej, chyba 2 czy 3 dni w poprzednim miesiącu. Kolejnym takim głównym projektem, który był wyszywany, był kolos, czyli wszystko to, co na żółto. Wyszywając kolosa, wyszywałam też inne rzeczy w te dni, czyli jakieś przerywniki. Zielony kolor, którego tutaj nie ma, to są takie przerywniki, które nie są jakimiś moimi głównymi projektami i to są hafciki, które po prostu są takie jednodniowe, szybkie, malutkie, 132 krzyżyki, 182, 273, typu jakieś magnesy, jakieś takie, wiecie, malutkie pierdółki. Wyszywała się w tym miesiącu również dziewczyna Aniu, ale tylko w 2 dni, z czego jednego dnia zrobiłam 216 krzyżyków, a drugiego dnia zrobiłam tylko 64. Kolejny projekt to Kwiatowa Krowa, tutaj przybyło 750, 605 i 67 krzyżyków. Wyszywał się też ostatniego dnia sampler. Miałam go w ogóle nie wyszywać w tym miesiącu, natomiast to był dzień, kiedy to był już wieczór, była burza, nie za bardzo chciało mi się do czegoś siadać, a też miałam wyłączony internet, w ogóle katastrofa była, więc stwierdziłam, że dobra, to wyszyję sobie po prostu tego samplerka. 3 dni w tym miesiącu nie wyszywałam nic, z czego tutaj wyszywałam haft płaski, haft realistyczny, ale o tym powiem Wam już później. Nie będę o tym mówiła ani w tym miesiącu, ani w następnym miesiącu. Zobaczycie to dopiero we wrześniu, dlatego że jest to prezent i nie chciałabym, żeby on został w jakiś sposób ujawniony. Mówiłam o tym troszeczkę na Instagramie, ale na szerszą skalę na YouTubie o tym już nie opowiem. Więc tak się prezentuje mój lipiec. I teraz Wam pokażę jeszcze jedną rzecz. Tak się prezentuje lipiec na tle innych moich miesięcy. Tutaj możecie sobie zerknąć, jakie były wyniki w poprzednich miesiącach, a jaki jest wynik teraz. Ja jestem naprawdę z siebie bardzo dumna. Teraz już nie będę Wam dłużej przedłużać i po prostu pokażę Wam tak fizycznie, co na czym przybyło i ile dokładnie przybyło.
Na pierwszy rzut poleci coś, co wydaje mi się interesuje Was najbardziej, czyli mój kolos. Projekt pod tytułem Enchantment of the Wolf. Jest to projekt od Haeda. Wyszywam go na hardangerze 22 CT, 2 nitkami, półkrzyżykiem i muliną DMC. Tyle z takich danych technicznych. Jeżeli chodzi o to, co przybyło w tym miesiącu, to przybyło 16 137 półkrzyżyków, co nam daje 21,25%. Zbliżam się już wielkimi krokami tutaj do 1/4. Jak widzicie, nie odpinam tamborka, ale tutaj jeszcze taki kwadracik i będę miała 1/4, a później będę mogła lecieć dalej. Ja jestem mega zadowolona z tego, jak to wygląda. Często zdarzają się osoby, które gdzieś tam się czepiają, że są prześwity, że to, że tamto. Ja uważam, że to nie jest bardzo istotne. Ja się tym zupełnie nie przejmuję z bliska. Rzeczywiście te prześwity tutaj są, ale z daleka ich zupełnie nie widać, tak jak tutaj raczej ich nie widzicie. Gdzieś tam jakieś minimalne właśnie na tym czarnym są widoczne, ale tak to nie. Myślę, że po praniu, jak już wszystko się jeszcze bardziej skurczy, to będzie to wyglądało jeszcze lepiej. Ja jestem mega zadowolona z tego, co tutaj przybyło. Ogólnie miesiąc lipiec był takim bardzo dobrym miesiącem. Wyszłam tutaj, jak już mówiłam wcześniej, bardzo dużo krzyżyków, więc ja jestem z tego powodu bardzo zadowolona. Teraz będę się brała dalej do wyszywania. No i mam nadzieję, że uda mi się zrobić takie postępy, jakie robiłam w styczniu, czyli chciałabym robić 1000 półkrzyżyków dziennie przez cały miesiąc. Zobaczymy, czy mi się uda, czy mi się nie uda, czy może uda mi się wyszyć jeszcze więcej. To już zobaczycie prawdopodobnie pod koniec września, bo filmy zazwyczaj są u mnie takie trochę opóźnione. Kolejną rzeczą, którą robiłam w tym miesiącu, są naszywki. Takie malutkie serduszka, naszywki. Przynajmniej taki był plan. Ja sobie je powoli wyszywałam, potem robiłam na nich backstitch. To miał być motylek, jakby co. W każdym bądź razie nie do końca mi to wyszło, dlatego że one są bardzo malutkie i bardzo ciężko jest to skleić z tyłu, tak żeby tego nie było widać. Myślę, że przy większym projekcie byłoby większe pole do popisu, a tak to przy takim maleńkim czymś strasznie ciężko jest to zabezpieczyć. Mam specjalną folię do naszywek. Kładzie się folię, na folię kładzie się to, przyprasowywuje się, albo odwrotnie, kładzie się to, potem folię, tą folię się wprasowywuje. No i później, żeby taką naszywkę mieć na ubraniu, na plecaku, na portfelu, na czymkolwiek, to trzeba po prostu ją wtedy przyłożyć, przyprasować i ona się przyklei. Więc taki był plan, ale z tego nic nie zrobię. Planuję zrobić tą naszywkę z róży, tej, którą już raz wyszywałam i po prostu sobie ją na jakieś ubranie zaprasować. Takie ala łatki właśnie. No to Wam pokazuję, bo jednak to wyszywałam, ale nic z tego nie zrobię. Raczej wyrzucę albo będzie sobie po prostu leżało. W taki sposób wygląda mój samplerek. Nie przybyło tutaj bardzo dużo. Ja też mam Wam sporą historię do opowiedzenia na temat tego samplerka. Natomiast ja już Wam raz nagrałam taki filmik, gdzie właśnie opowiadam o tym samplerze, ale przez przypadek on mi się usunął i ja tam opowiadałam przez 7 minut o tym samplerze i ja mam Wam tyle do powiedzenia i ten filmik byłby naprawdę bardzo długi i nie chciałabym, żeby był długi, więc pozwólcie, że o tym samplerze opowiem Wam w innym filmiku, kiedy już będą większe postępy, wtedy Wam powiem całą historię. A w tym miesiącu nie przybyło zbyt wiele, dosłownie tutaj kilka krzyżyków, no i w zasadzie tyle. Tak on wygląda. Nie za bardzo chce mi się go wyszywać, dlatego że ja nie przepadam za samplerami. Nie będę tutaj zbędnie przedłużać, dlatego że też nie chcę Wam opowiadać całej tamtej historii, też nie chcę Wam opowiadać tak urywkami, bo potem nikt sobie tego nie będzie składał w całość. Także pozostańmy na tym i pokazuję Wam już kolejną rzecz.
Tutaj jest kwiatowa krowa, którą również wyszywałam. Wyszyłam jej trochę, bo w zasadzie tutaj to zielone i w dół taki kawałeczek. Ja ją rozwinę i spróbuję Wam pokazać, dlatego że chciałabym Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Mianowicie strasznie nie opłaca się tego wyszywać, wiecie? Dlaczego? Dlatego, że ta krowa jest po prostu wzorem źle przerobionym. To nie jest ładny wzór i tak naprawdę wyszywanie tego to szkoda czasu, dlatego że miałam go dać swojej teściowej, ale wstyd coś komuś takiego dać. Więc co? Więc pewnie będzie leżała sobie na dnie szafki, wyszyję, bo wyszyję. Zobaczcie na to ucho. Ono wygląda, jakby było doklejone. Kto normalny ma oko brew i od brwi odchodzi ucho. Ja rozumiem, że może taka perspektywa, że może nie wiem. W każdym bądź razie tutaj jest to zrobione ok, a tu wygląda, jakby było doklejone. No strasznie to wygląda. Więc nie bardzo mi się uśmiecha tak naprawdę co ja tu miałam powiedzieć? Wyszywanie tego dalej. No ale jak już zaczęłam, to skończę. Niewiele mi tutaj zostało, że jestem konkretnie za połową. Moja mama wysłała mi właśnie 6 SMS-ów. Jeszcze mi wchodzi w słowo i nie mogę się teraz skupić, nie wiem, co Wam miałam powiedzieć. I pewnie pocięłam ten materiał jak głupia jakaś. Zawsze wszyscy piszą do mnie wtedy, kiedy ja nagrywam i mnie rozpraszają. W każdym bądź razie, nie uśmiecha mi się wyszywać tego obrazu. Jak już zaczęłam, to skończę. Pokazałam Wam, ile przybyło. To zielone tutaj i w dół. Więc to chyba tyle. Teraz chciałabym Wam jeszcze opowiedzieć historię pewnego haftu, który zaczęłam, ale nie skończyłam, bo go sprułam. Słuchajcie, organizowałam urodziny mojej córce i musiałam na te urodziny kupić na Allegro jedną rzecz. No i wyszło za nią tam 30 parę złotych. A że ja mam Allegro Smart i potrzebuję mieć coś za 40 zł, żeby nie płacić przesyłki za tam, nie wiem, 9, no to stwierdziłam, że bardziej mi się opłaca kupić jakąś rzecz za 5 zł, niż płacić 9 zł za przesyłkę. Logiczne. Więc zaczęłam grzebać, co tam ten sprzedawca ma w swoim asortymencie i znalazłam worki. To są workoplecaki bawełniane za 5 zł. Były w różnych kolorach i w różnych rozmiarach. Ja sobie wybrałam jeden worek. I jakie było moje zdziwienie, kiedy zobaczyłam, że tutaj normalnie widać krateczki i można na tym coś wyszyć. Zaraz pobiegłam po wzór, a wzór miałam i wzór sobie czekał już od dawna w szafie, a dokładnie od grudnia. Już Wam tutaj powiem, o, tutaj jest w ogóle logowanie, czyli to jest wzór od Polustitch. Jeżeli ktoś teraz mi ma zamiar napisać, że mam tego nie wyszywać, bo to jest rosyjska projektantka, to naprawdę możecie sobie oszczędzić. Wzór ten był darmowym wzorem w grudniu. To był jakiś taki prezent na święta właśnie od Polustitch i ja sobie go pobrałam. O, tak on wygląda. Ja sobie go pobrałam i uznałam, że kiedyś go wyszyję, bo mega mi się spodobało. Naprawdę zauroczona byłam tym wzorem. Natomiast nigdy nie miałam tak jakby czasu, żeby go wyszyć i stwierdziłam, że to by pięknie tutaj wyglądało. No i zaczęłam wyszywać. Już Wam pokażę, ile ja tutaj wyszyłam. O, wyszyłam tyle. To, co jest na różowo, to było wyszyte.
Ale dlaczego przestałam wyszywać? Ano dlatego, że wyszywałam co jedną krateczkę i ten wzór okazał się za mały. Po prostu źle to wyglądało i ja go jeszcze wyszyłam na środku i w momencie, kiedy ja zrobiłam tak, to ten wzór się tutaj gubił i w ogóle go nie było widać, bo był za mały i albo musiałabym wyszyć coś na przykład na dole, albo tutaj, tylko że większego, na przykład co 2 kratki. Więc muszę sobie tutaj coś wymodzić, żeby to wyszyć, ale na razie nie teraz. Tutaj sobie zaznaczyłam też rzeczy, mulinki, które mam. Większość kolorów też nie mam, musiałabym dokupować. Więc po prostu dokupię sobie te mulinki i też myślałam, żeby po prostu zrobić je na zasadzie takiej naszywki, żeby to wyszyć na innym materiale i wtedy po prostu zaprasować na ten worek. I myślę, że byłoby to ładne. Też chciałam zrobić to z tą różą, żeby w końcu może tego nie wyszywać, a to wyszyć sobie jakoś inaczej albo na innym worku, bo jakoś nie chcę chodzić z takim pustym workiem białym. Chciałabym go przyozdobić, a zanim coś wyszyję, no to też trochę minie, więc było i nie ma śladu, że coś tutaj modziłam. Worek jest, Nadia, nie pisz mi po worku. Worek jest strasznie wymięty, on mi przyszedł pięknie wyprasowany, jak go kupiłam, ale ja go potem wyprałam, bo musiałam zmyć ten długopis, którym tutaj rysowałam, więc zmyłam, po praniu jest taki, ja go nie prasowałam, jeszcze w nim nigdzie nie byłam. Tutaj ma jakieś, coś się tutaj, nie to, że się spruło, tylko po prostu to było takie od nowości. Trzeba to odciąć. Nawet jeszcze tego nie odcięłam. W każdym bądź razie to by było na tyle. Kilka krzyżyków przybyło również na koniu, ale to dosłownie kilka, bo praktycznie to, co widzicie tutaj, te 2 paseczki, plus jakieś drobne rzeczy tutaj. Nie było tego zbyt wiele. Ja też przeżyłam dramat, bo bałam się, że tracę wzrok. Totalnie nic nie widziałam, ale na szczęście pomogły mi krople do oczu. Przez chwilę po prostu wszystko mi się zamazywało. Miałam tak jakoś, nie wiem, obciążony wzrok, taki zmęczony, że nie mogłam w ogóle wyszywać. I nie tylko tego konia, choć z tym koniem była największa tragedia. Nie przybyło zbyt wiele. Ale wydarzyło się coś jeszcze. Zmiany są tutaj na organizerze. Dlaczego? Dlatego, że ja zostawiłam ten organizer na oknie. Człowiek po prostu stary a głupi. Zostawiłam na oknie, zniknęły mi wszystkie te numerki. I ja musiałam się zastanawiać i szukać po prostu w tych moich mulinach, które są wymieszane jeszcze z kolosem, które te muliny są do konia. Przykładać, żeby sprawdzać, który wzór ma jaki numerek, znaczy który kolor ma jaki numerek i robić te numerki od nowa. Ja sobie je przykleiłam taśmą i teraz jest ok. To jest właśnie ten mój organizer. Teraz jest ok, ale jak ja przeżyłam po prostu wstrząs, jak ja to zobaczyłam, że po prostu nie mam żadnych numerków i nie wiem, która mulina jest która, myślałam, że się załamię. Po prostu siedziałam i chciało mi się płakać, jak na to patrzyłam, ale naprawiłam. Za dużo nie wyszyłam, ale chociaż organizer ładniej wygląda, bo jest taki trochę neonowy. W ogóle napiszcie mi koniecznie, jaki był Wasz miesiąc, ile Wy wyszyliście, bo jestem mega ciekawa, czy to był dla Was dobry miesiąc, czy może zły miesiąc. A ja tymczasem pokazuję Wam kolejny projekt. Na sam koniec została dziewczyna anioł. Ona wygląda w taki sposób. Tutaj też przybyło tylko kilka krzyżyków, tutaj i tutaj jakieś pojedyncze. Nie za wiele, ale dawno jej nie pokazywałam, więc po prostu Wam ją pokażę, jak ona wygląda. Powoli sobie tutaj doszywam coś, ale jedyny minus tego zestawu jest taki, że ta kanwa jest strasznie duża i bardzo niewygodnie się wyszywa w ręce, więc trzeba by mieć albo krosno, albo coś wygodniejszego. Nie wiem, może tamborek spróbuję? Spróbuję z tamborkiem, słuchajcie. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie sobie to tak podwijam albo łapę tymi klipsami, tak jak Wam kiedyś pokazywałam. Ale teraz tych klipsów używam do kolosa, więc musiałabym przepinać wszystko tutaj. Swoją drogą muszę sobie zamówić takie duże klipsy jeszcze, bo one są naprawdę bardzo wygodne. Więc tak to mniej więcej wygląda. Nie za wiele mam tutaj do pokazywania, bo przybyło tylko kilka krzyżyków. Więc co?
A więc to by było na tyle w tym filmiku. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie łapki w górę i komentarze. No i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!